Hejka widzowie, ja już dotarłam do Manili i znowu się zaczyna po 2 miesiącach łażenie z plecakiem. Mam 21 minut do hostelu, więc idę pieszo. Jestem w Manili z Weroniką, która była moim flight attendant w samolocie. I teraz jesteśmy w jakimś muzeum czy czymś, albo sklepie. I sobie oglądamy rzeźbę i okulary. Dobra, po dłuższym zastanowieniu to chyba nie jest muzeum, tylko jakiś sklep z okularami i to jest po prostu wystawa tutaj. A teraz sobie chodzimy po BGC. BGC stands for Bonifacio Global City. What happens here? What happens here? Party, chill, coffee, I don't know. Anything under the sun or moon. Patrzcie widzowie, oni tu mają ekrany 3D. Jest około 7:20 i ja idę na autobus do Baguio. Muszę trochę się spieszyć, bo już jest późno. I idę pieszo, bo w planach miałam pojechanie Grabem. Byłam zmęczona, ale pokazywało, że będę późno i bym nie zdążyła, więc idę pieszo. Będzie szybciej. W sensie szybciej się idzie Grabem, ale by się na niego czekało długo. Mamy postój, ale ja się zawsze stresuję na postojach, bo się boję, że jak wyjdę z autobusu, to on odjedzie beze mnie. Właśnie wysiadłam z autobusu w Baguio i moje pierwsze obserwacje są takie, z tego co widziałam przez okno, że to jest bardzo górzyste miasto i też jak tu jechaliśmy, to przez co najmniej godzinę jechaliśmy cały czas pod górę i było bardzo dużo zakrętów. Powietrze tutaj jest dość rześkie, mimo że jest 29 stopni, to taki wiaterek przyjemny wieje i nie wiem, spoko. Temperatura jest dla mnie spoko. I też to miasto jest zupełnie inne od pozostałych, które widziałam na Filipinach, czy to w Palawan, czy w Cebu, czy Siargao. Totalnie inne, więc się w sumie cieszę, że tu przyjechałam, bo to jest coś innego. Nie no serio, idę sobie i się czuję jak w jakimś Zakopanem. Zobaczcie, jaki jest piękny widok z mojego hostelu. A tak w ogóle moim głównym powodem przyjechania do tego miasta, do Baguio, jest to, że mój kolega, którego poznałam jakieś 6 lat temu na zawodach z sambo w Gruzji, mieszka tutaj i stwierdziłam, że jak już jestem na Filipinach, to skorzystam z okazji jego odwiedzę, no bo od tych 6 lat utrzymujemy kontakt, więc za chwilę się z nim widzę. Zachód słońca z kamerą. To moi filipińscy znajomi. Teraz przyszliśmy na urodziny brata Jeda i sobie śpiewamy karaoke. Jemy. Na zdrowie! Zdrowie. Dzień dobry widzowie w kolejnym dniu w Baguio. Właśnie doszłam na Session Road, czyli taką ulicę, która w każdą niedzielę jest zamykana i ludzie mogą sobie po niej chodzić i otwierają się sklepiki, jakieś stoiska i tak dalej. Tu dzieci sobie malują kredą. Jak widać nie tylko dzieci, tylko artyści też tutaj swoje dzieła tworzą. Są też artyści uliczni. Punkt widokowy umański. Te budynki na wzgórzu są niesamowite. Jakby wow. Widzowie, kamera tego nie oddaje, jest przepiękny zachód, piękne chmury, takie wyraźne słońce, a jeszcze jak szliśmy przez las, to się przebijało przez drzewa, wow. Patrzcie teraz, nie ma żadnego filtra. Niesamowite. Hejka widzowie, dzisiaj mamy trzeci i zarazem ostatni dzień w Baguio i dzisiaj plan jest taki, że najpierw idę sobie do kawiarni z moimi znajomymi, a później będę prowadzić trening judo dla dzieci. Tutaj jesteśmy na lunchu. Taka ciekawa obserwacja, że tutaj jak się wychodzi z centrum handlowego, to są kolejki do taksówek. Tak jest chyba przy każdym wyjściu, bo byłam przy innym wyjściu, jest tak samo i tutaj jest tak samo. I po prostu jest taki przemiał, co chwila przyjeżdża nowa taksówka i coś zgadza. Ale w sumie to się nie dziwię, bo to jest strasznie górzyście, więc jak ktoś nie ma samochodu, to ciężko tu się przemieszczać. Dobra widzowie, idę teraz prowadzić trening judo. Jesteśmy na sali, stresuję się. Oh my god, nie pamiętam kiedy ostatnio na sobie miałam judogę. Jestem gotowa i zwarta. Dzień dobry widzowie, jest 6:30. Ja dzisiaj wracam do Manili i przez ten autobusie czekam na odjazd i jutro ruszam do następnego kraju.
Siemka widzowie, jak pewnie się domyślacie, jestem już w Manili i patrzcie, kogo tu spotkałam. Win, może ją kojarzycie z filmów z Siargao. Byliśmy sobie właśnie zjeść tutaj w centrum handlowym, a teraz przyszliśmy na zachód słońca nad morzem, ale nie ma słońca, pada deszcz, ale i tak sobie tutaj stoimy. Dobra, jednak nie będziemy tu dłużej stać, bo zaczyna mocno padać, więc uciekamy. Win is dancing in the rain. I'm on my way, driving in 90 down those country lanes, singing to tiny dancer, and I miss the way you make me feel it's real. We watch the sunset over the castle. Schowałyśmy się pod daszkiem w tej kawiarni, teraz przestało padać, więc sobie siedzimy i czekamy dalej na zachód, którego nie będzie. A patrzcie, jak tu jest brudno. Zaczyna być widać trochę różowych kolorków, ale niestety przez kamerę to nie jest tak bardzo widoczne, ale uwierzcie mi na słowo, że trochę jest różowo. Zobaczcie widzowie, kogo jeszcze udało mi się złapać w mój ostatni dzień w Manili i w ogóle na Filipinach. Weronika! A przed chwilą jeszcze właśnie skończyłam kolację z moją znajomą, którą poznałam 6 lat temu na zawodach z sambo. Na tych samych zawodach, co poznałam tego kolegę z Baguio. Oni byli razem w teamie. To właśnie skończyłam kolację z nią i z jej rodziną i było spoko, ale nie nagrywałam. Teraz jesteśmy w dzielnicy Makati i tutaj sobie idziemy do baru. Widzowie, dokąd jedziemy? Zobaczcie, kogo jeszcze spotkałam w Manili. Ellie. What am I gonna say? Oh wait, what are we happening? What's happening? I'm vlogger. Oh. I'm Ellie. Film Siargao. Yawa. O nie, widzowie, dzisiaj już wyjeżdżam po 3 miesiącach z Filipin i mam jeszcze jakieś 3 godziny do pojechania na lotnisko. Nie dokończyłam, bo właśnie podjechałam, bo ja mam jeszcze trochę czasu, więc sobie jadę. Warto wspomnieć, że Chinatown w Manili to najstarsze Chinatown na całym świecie. Powstało w 1594 roku. Podobno można tu znaleźć bardzo dobre jedzenie, ale ja nie jestem głodna, więc nic nie będę gotować. Widzowie, nie zdążyłam na samolot. Później wam opowiem co i jak, całą historię, bo teraz już jestem zmęczona i chcę iść do hostelu. Już mam dość dzisiejszego dnia, nie mogę nawet znaleźć chodnika. Okej, no to jak to było z tym spóźnieniem się na samolot? Generalnie była to jedna wielka złośliwość rzeczy martwych. Pierwsza przeszkoda to był Grab, czyli taka taksówka azjatycka. Zamówiłam Graba, no i jedzie i było napisane, że będzie za 5 minut. No i mija jakieś 15 minut, a tam pokazuje, że dalej 5 minut. No to ja piszę do tego pana, czy pan przyjedzie, on wtedy odwołał przejazd. Musiałam zamówić kolejnego Graba. No i czekam, przyjechał. No i wziął mnie na lotnisko, wysiadam, okazuje się, że jestem na złym terminalu, takie co? O nie! No i szybko biegnę na taksówkę, wsiadam, zawozi mnie na drugi terminal i mówi, żebym zapłaciła 3800 peso, a ja ile? Bo to jest jakieś 240 zł i ja mówię, jak to 3800? Przecież ja za lot zapłaciłam mniej do innego kraju niż za tą taksówkę bym miała zapłacić. On, no takie są ceny. A ja mówię, no nie mam tyle, mam w portfelu 400 peso i nie mam więcej. On, no to niech pani idzie wypłacić pieniądze do bankomatu. I mówię, nie mam czasu, zaraz mam samolot. Poza tym nie potrzebuję peso, bo wylatuję właśnie. No i tam po dyskusji jakiejś krótkiej czy dłuższej, no kilka minut trwała, powiedział, że spoko, 400 może być. I zapłaciłam, poszłam. Wchodzę, idę nadać bagaż. Tam są takie automatyczne, że się samemu drukuje taką karteczkę i się samemu nadaje bagaż. Stoję w kolejce, drukuję to, idę nadać, nie działa. Pytam co zrobić i mi każą iść z powrotem i znowu stoję w kolejce po to samo. Drukuję karteczkę, idę, udało się nadać. Dobra, idę do immigration, a tam kolejka na 1,5 godziny stanie. Mam takie ja pitole i stoję w tej kolejce, stoję i tak mam, no nie zdążę. No i faktycznie nie zdążyłam. Dobiegłam do gate'u jakąś minutę po zamknięciu.
Mnie już nie wpuścili i takich dwóch dziewczyn też nie wpuścili, bo też przez tą kolejkę nie zdążyły. No i ja miałam takie, no nie, co teraz, przecież moja wiza dzisiaj się kończy. No i one, bo to były dwie Filipinki, te, które nie zdążyły, zaprowadziły mnie do immigration znowu i tam wyjaśniłam sytuację. Oni mi coś zaznaczyli w paszporcie i powiedzieli, że mam kupić bilet na najbliższy samolot, który był jutro, następnego dnia, więc kupiłam go. I poszłam do hostelu, ale żeby nie płacić znowu dużo za graba, stwierdziłam, że nie wezmę graba z lotniska, tylko sobie pójdę za lotnisko i stamtąd zamówię. No i co, wylądowałam na autostradzie, w ogóle nie było żadnego chodnika, auta jechały tak i tak, ja tam stoję sama, nie wiem co robić. No i w końcu zatrzymała się jakaś policja czy jakieś inne służby i się spytali, co ja tam robię. Mówię, że chcę wziąć taksówkę. No i powiedzieli, dobra, to poczekamy z tobą i mogła tam po mnie podjechać taksówka. No i w końcu zawieźli mnie do hostelu. No i tyle. Podejście numer 2, tym razem jestem ponad 3 godziny przed czasem. Dobra widzowie, dzisiaj już się chyba uda polecieć, bo już jestem po oddaniu bagażu, po imigracji, po security check, więc już teraz tylko czekać na samolot. Udało się, sukces, siedzę w samolocie, więc do zobaczenia w następnym kraju.